Jeszcze 15 lat temu niemieckie auto było jak szwajcarski zegarek. Dziś coraz częściej bliżej mu do taniego smartwatcha, którego trzeba restartować co tydzień. Jeśli kiedykolwiek powiedziałeś, kiedyś potrafili, dziś to inna historia. Dzisiaj jedynie psują. Ten film jest dokładnie o tym. Bo pytanie nie brzmi już, czy niemieckie auta się pogorszyły, tylko dlaczego i kiedy to się stało. I najważniejsze, czy to naprawdę koniec epoki solidnych BMW, Mercedesów i Volkswagenów, czy jedynie złudzenie? Przez dekady niemieckie samochody miały jedną opinię. Są drogie, ale pancerne. Silniki robią setki tysięcy kilometrów. Skrzynie biegów działają latami. Wnętrza się nie rozpadają, a inżynierowie myślą, zanim cokolwiek trafi na taśmę produkcyjną. BMW E39, Mercedes W124, Audi A6 C6, Volkswagen Passat B5. Te nazwy do dziś wywołują respekt. I nie bez powodu. Bo były to auta projektowane w czasach, gdy cykl produkcyjny trwał długo. Testy były długie i brutalne, a największym wstydem było wypuszczenie czegoś, co się psuje. I nagle coś pękło. Co prawda nie z dnia na dzień, nie jednym modelem. Stopniowo rozpadał się cały system. Najpierw przyszły drobne rzeczy. Plastiki, które skrzypią, elektronika, która... No właśnie, nie będę tego komentował, bo zbyt dużo nerwów mnie to kosztuje. No i silniki, które teoretycznie są świetne, ale w praktyce niekoniecznie dają radę. A później zaczęły się pojawiać poważniejsze tematy. Największym problemem nie jest to, że niemieckie auta są złe. Problem w tym, że nie są już bezdyskusyjnie najlepsze. Kiedyś wybór był prosty. Chcesz jakości? Bierzesz Niemca. Chcesz tanio? Bierzesz coś innego. Dziś Japończycy robią trwalsze hybrydy. Koreańczycy dają dłuższe gwarancje. Chińczycy oferują więcej technologii za mniej pieniędzy, a Niemcy drożej, bardziej skomplikowanie, często mniej niezawodnie. Niestety, bo ja akurat jestem zakochany w niemieckiej motoryzacji. I teraz kluczowe pytanie. Czy to wina inżynierów, czy systemu, w którym muszą pracować? Wiele osób mówi, te nowe auta są słabsze, ale rzadko kto potrafi wskazać moment, w którym to się zaczęło. Bo to nie był jeden rok ani jeden model. To był proces. Mniej więcej od 2010 roku zaczęły się pojawiać decyzje, które wtedy wyglądały rozsądnie, a dziś widzimy ich skutki. Zaostrzające się normy emisji, krótsze cykle życia modeli, presja na obniżanie kosztów i tempo, które wcześniej w motoryzacji po prostu nie istniało. To był moment, w którym niemieckie marki przestały projektować auta na lata, a zaczęły projektować je pod tabelki i wszelkiego rodzaju normy. I to nie dlatego, że chciały, tylko dlatego, że musiały. Pierwszy gwóźdź do trumny nazywa się downsizing. Kiedy normy emisji zaczęły się zaostrzać, niemieckie koncerny poszły w kierunku mniejszych silników, turbin, wysokich ciśnień, skomplikowanych układów oczyszczania spalin. Na papierze wszystko się zgadzało, w realnym świecie niestety już niekoniecznie. Silniki 1.4, 1.5, 1.6 turbo miały robić to samo, co wcześniejsze 2.0, 2,5 litra, a czasem nawet 3 litrówki. Ale fizyki nie da się oszukać. Większe obciążenia to szybsze zużycie. Rozciągające się łańcuchy, zapiekające się pierścienie, problemy z chłodzeniem, awaria sprzętu to nie są wypadki przy pracy, to konsekwencja filozofii. Ma być lekko, ekologicznie i tanio w homologacji. Drugi problem to elektronika. Nowe niemieckie auta mają więcej komputerów niż samoloty sprzed 20 lat. Ekrany, systemy, czujniki, asystenci, aktualizacje. To wszystko brzmi nowocześnie, ale każde nowe auto to dziś setki modułów, tysiące linijek kodu, ogromna zależność od oprogramowania. I tu pojawia się paradoks.
Mechanicznie te auta często mogłyby być dobre, ale psuje je software. Zawieszające się systemy multimedialne, błędy asystentów jazdy, fałszywe komunikaty o awariach, aktualizacje, które naprawiają jedno, a psują dwa inne. Kiedyś auto odpalało i jechało, dziś czasem najpierw musi się zdecydować, czy mu się chce. Żeby to nie brzmiało jak ogólne narzekanie, spójrzmy na konkretne schematy, które powtarzają się od lat. Małe, wysilone silniki, które w teorii miały być oszczędne i ekologiczne, w praktyce często okazywały się bardziej wrażliwe na styl jazdy i serwis niż starsze konstrukcje. Do tego skomplikowane układy oczyszczania spalin, które działają świetnie w testach, ale w normalnym użytkowaniu potrafią sprawiać problemy. Kolejna rzecz to skrzynie biegów. Coraz szybsze, coraz bardziej efektywne, ale też coraz mniej tolerancyjne na zaniedbania. Wystarczy wydłużyć interwał serwisowy albo jeździć głównie po mieście, żeby koszty zaczęły rosnąć. To nie są historie z jednego forum, to powtarzalne schematy, o których mówią mechanicy, użytkownicy aut flotowych, a także zwykli kierowcy jak ty i ja. Trzeci problem to księgowi. Nie brzmi efektownie, ale to kluczowe. Dawniej inżynier miał większy wpływ niż dział finansowy. Dziś projekt auta zaczyna się od Excela. Ile kosztuje śruba, ile można zaoszczędzić na plastiku, gdzie da się obciąć gram materiału. Efekt? Te same modele mają dziś więcej wersji, więcej opcji, więcej pakietów, ale często mniej solidnej bazy. To nie przypadek, że zawieszenia są delikatniejsze, skrzynie bardziej wrażliwe, a elementy, które kiedyś były na zapas, dziś są na styk. Najczęstsze pytanie brzmi, skoro kiedyś się dało, to dlaczego dziś już nie? Bo kiedyś auto było produktem, a nie platformą pod aktualizację. Modele żyły długo, poprawki wchodziły powoli, a technologia miała czas dojrzeć. Dziś auto jest trochę jak elektronika użytkowa. Co kilka lat nowa generacja, nowe systemy, nowe wymagania. Często zanim poprzednie rozwiązania zdążą się sprawdzić w długim użytkowaniu. I to jest zmiana, której wielu kierowców po prostu nie chciało, ale dostało ją bez pytania. Czwarty element tej układanki to coś, o czym rzadko się mówi wprost. Chiny. Przez lata Niemcy zarabiali tam gigantyczne pieniądze. Dla wielu marek rynek chiński to było nawet 30-40% całej sprzedaży. I nagle wszystko zaczęło się kręcić nie wokół Europy, nie wokół kierowcy z Niemiec czy Polski, ale wokół klienta z Szanghaju. Ten klient chciał dużych ekranów, ambientów, efektu wow po wejściu do środka. Technologii, którą widać od razu, a nie, tak jak byliśmy do tego przyzwyczajeni, trwałego zawieszenia silnika na 400 000 kilometrów, prostoty i łatwego serwisu. Więc auta zaczęły się zmieniać. Więcej błysku, więcej bajerów, mniej inżynierskiej surowości. I to nie jest opinia, to widać w projektach wnętrz, w filozofii platform, w tym, co jest priorytetem przy premierach. Piąty problem to elektryfikacja robiona pod presją. Nie chodzi o to, że elektryki są złe. Chodzi o tempo i sposób, w jaki Niemcy zostali do tego zmuszeni. Normy dwutlenku węgla w Europie nie dawały wyboru. Albo hybrydy i auta elektryczne, albo gigantyczne kary. Efekt? Modele projektowane w pośpiechu. Platformy, które miały obsłużyć wszystko naraz. Kompromisy zamiast czystych koncepcji. Pierwsze elektryczne Volkswageny? Problemy z softwarem. Problemy z jakością. Problemy z zasięgiem w porównaniu do obietnic. Mercedes z serii EQ? Świetna aerodynamika, ale i stylistyka, która podzieliła fanów, oraz wnętrza, które nie zawsze były adekwatne do ceny. A BMW? Z jednej strony solidne technicznie, z drugiej coraz bardziej odklejone wizualnie i drogie w utrzymaniu. To nie były auta robione na spokojnie przez 10 lat. To były auta robione na wczoraj,
Szósty element to utrata tożsamości. Kiedyś BMW to kierowca, Mercedes to komfort i trwałość, a Audi to technologia i jakość wykończenia. Dziś granice się rozmyły, BMW robi auta bardziej miękkie niż kiedyś, Mercedes goni młodszych klientów i stawia na ekrany, a Audi próbuje być wszystkim naraz. I w tym chaosie ginie to, co było największą siłą Niemców. Spójna filozofia. Zamiast tego dostajemy platformy współdzielone między 10 modelami, silniki używane w różnych markach, te same problemy powtarzane seryjnie. Siódmy problem to serwis i koszty utrzymania. Nowe niemieckie auta są trudniejsze w naprawie, bardziej zamknięte na niezależne warsztaty, droższe w częściach i robociźnie. Nie dlatego, że są bardziej luksusowe, dlatego, że są bardziej skomplikowane. Każda drobna usterka wymaga diagnostyki, aktualizacji kodowania, często ingerencji ASE. To zabija dawną przewagę. Drogo kupisz, ale tanio pojeździsz. Dziś często jest drogo kupisz i jeszcze drożej będziesz utrzymywać. I teraz bardzo ważna rzecz. To nie jest historia o tym, że Niemcy nie potrafią robić dobrych aut. Oni potrafią, tylko że nie zawsze im się to opłaca. Bo rynek wymusza szybkie premiery, coroczne liftingi, nowe technologie co chwilę, ciągłe gonienie trendów, a solidność nie jest opłacalna. Solidność wychodzi po 8-10 latach, a raporty robi się co kwartał. W międzyczasie Japończycy spokojnie robią swoje, Koreańczycy budują reputację, a Chińczycy uczą się w tempie, którego Europa się nie spodziewała. I nagle Niemcy są w defensywie. Nie są już liderem, nie są wzorem, są tylko jednym z wielu. I w tym miejscu trzeba powiedzieć coś, co dla wielu będzie niewygodne. To nie jest tak, że Niemcy nie potrafią robić już dobrych samochodów. Oni przestali mieć warunki, żeby robić je tak, jak kiedyś. Bo kiedyś inżynier miał czas, model był produkowany długo, poprawki wchodziły powoli, a błędy były wstydem. Dziś wszystko jest na wczoraj. Cykl życia modelu skrócił się drastycznie. Software aktualizuje się dosłownie co chwilę, a klient jest beta testerem. To jest dokładnie ten moment, w którym pękła magia. Kiedyś kupowałeś nowe BMW albo Mercedesa i wiedziałeś, że teraz masz spokój przez najbliższe 10 lat. Dziś coraz częściej masz poczucie, że kupujesz wersję beta. A pełna wersja przyjdzie. Może w aktualizacji. To nie jest problem jednej marki. To problem całego niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego. Dlaczego akurat Niemcy? Bo Niemcy byli zbyt dobrzy w starym świecie. Mieli perfekcyjne silniki spalinowe, świetne skrzynie, dopracowane platformy i ogromny know-how. I nagle ten świat się skończył. Nowy świat to liczne normy, zaawansowane software'y, przymusowe baterie i ogromne ekrany. No i cykle technologiczne jak w telefonach. A w tym świecie Tesla była szybciej, Chińczycy chcą przejąć kontrolę, a Niemcy, no cóż, są przyzwyczajeni do przeszłości. Zamiast spokojnie ewoluować, musieli robić skoki. A skoki zawsze kosztują jakość. Najciekawsze jest to, że im droższe niemieckie auto, tym nie zawsze jest lepiej. Bo więcej elektroniki to też więcej potencjalnych problemów. Więcej systemów to więcej konfliktów, a więcej inteligencji to mniej prostoty. I tu dochodzimy do brutalnej prawdy. Dobre auto w 2026 to często nie to najbardziej zaawansowane, nie to najbardziej cyfrowe i nie to najbardziej premium. Tylko to, które ma sprawdzone technologie, nie próbuje być smartfonem i robi dokładnie to, co obiecuje. A to już nie jest domena wyłącznie Niemców. Największy problem polega na tym, że wiele z tych rzeczy nie wychodzi w pierwszym roku użytkowania. Auto jest ciche, szybkie, wygodne i sprawia świetne pierwsze wrażenie. Problemy zaczynają się później. Po gwarancji, przy realnym przebiegu, przy normalnym użytkowaniu. I wtedy okazuje się, że to, co było nowoczesne, jest też drogie i wrażliwe. Dlatego tak wiele rozczarowań bierze się nie z samego auta, tylko z rozjechanych oczekiwań. Podsumowując, czy niemieckie auta są dziś złe? Nie. Czy są gorsze niż kiedyś?
W wielu aspektach tak. Czy nadal potrafią być świetne? Tak, ale kosztują więcej, wymagają większej uwagi i nie wybaczają zaniedbań. Legenda niemieckiej motoryzacji nie umarła, ale przestała być oczywista. Dziś nie wystarczy powiedzieć, to Niemiec. Dziś trzeba dopytać, jaki silnik, jaka skrzynia, która generacja i do czego to auto ma służyć. Bo bezrefleksyjny wybór skończył się lata temu. I może to jest najlepsza puenta. Niemcy nie zawiedli dlatego, że są słabsi. Zawiedli dlatego, że świat przyspieszył szybciej niż ich filozofia. Jeśli chcesz zobaczyć więcej podobnych filmów, to jeden z nich właśnie pojawia się na ekranie. Zostaw łapkę i suba, jeśli się podobało, i do zobaczenia już za chwilę. Hej!